Cześć, witam Was serdecznie w 150. vlogu. Moi drodzy, ostatnio Was bombardowałem długimi materiałami, długimi vlogami. Dzisiaj będzie o wiele krótszy i dzisiaj nie pokażę Wam, jak coś zrobić, jak coś robię, coś naprawiam, a wręcz przeciwnie, dzisiaj Wam pokażę, jak coś psuję w przenośni. A dokładnie chodzi o to, że dzisiaj Wam pokażę tylko demontaż starej instalacji gazowej. Jest to u klienta, u którego już byłem, tam parę tygodni wcześniej Wam pokazywałem, jak przez trop się przebijałem, starą żeliwną rurę wybijałem i robiłem podłączenie standardowe, plastikowe. Teraz byłem u klienta zdemontować starą instalację gazową, która leciała przez całe mieszkanie i tam do ogrzewacza gazowego i kuchenki szła calowa rura. No uważam, że dość spora przesada, o wiele za duża ta rura. Generalnie później tam poprowadzę nową miedzianą instalację, ale dzisiaj byłem tylko zdemontować, nie dzisiaj, parę dni temu. Byłem tylko zdemontować tą starą instalację, żeby Pan sobie mógł tam porobić ściany, przygotować, a później będę, jak już będą ściany zrobione, żeby mu nic nie przeszkadzało, pociągnę nową instalację. A jak to zrobiłem, jak to wyglądało, zapraszam na ten dzisiaj króciutki vlog, ale myślę, że równie chyba ciekawy. Także zapraszam do oglądania i do zobaczenia jak zawsze za tydzień. Cześć! No hej, cześć! Moi drodzy, dzisiaj wracam na miejsce zbrodni przenośnie. Żart. Parę tygodni temu pokazywałem Wam, tam wymieniałem taką kratkę żeliwną w podłodze, przerabiałem, wpinałem trójniki, przez trop się przebijałem na mieszkaniu, pewnie pamiętacie. Dzisiaj tam wracam, bo kolejny etap prac, a dokładnie będę tylko demontował dzisiaj starą instalację gazową. Jest jej tam około 15 metrów, bo Pan, tak wspominałem, tam wcześniej sobie tam robi sam w miarę możliwości sobie na własną rękę remont i ja mu pomagam, że tak powiem, przy takich pracach, z którymi sobie nie radzi lub nie chce ryzykować, podejmować się. W przypadku gazu to całkiem naturalne. I dzisiaj będę tylko demontował starą instalację gazową, bo później jak on tam położy sobie regipsy, zrobi to co tam ściany, prawdopodobnie będę nową instalację kładł w miedzi, ale to za jakiś czas. Dzisiaj, tak jak wspomniałem, tylko sam demontaż starych rur, starej instalacji gazowej. Jest tam instalacja, rury są calowe, grubaśne strasznie, a ma tam tylko Junkers i kuchenkę gazową, także rura calowa jest raz, że szpecąca, a dwa, nie potrzeba aż tak grubej rury do dwóch urządzeń, które tak notabene nie pobierają, nie potrzebują dużo gazu. Przy okazji zobaczycie, jak se Pan poradził z odpływami, bo se sam tam podłańczał. Powiem, że zdolny człowiek, dużo sam sobie robi i przez to też dużo oszczędza, bo usługi, nie oszukujmy się, nie są najtańsze, a człowiek, który sobie sam potrafi coś tam zrobić, na pewno sporo zaoszczędzi. Tam się podpytuje Pan, ja tam mówiłem, że jak coś, to mu tam służę radą, pomocą w miarę możliwości.
Także jak bardzo doceniam takich ludzi właśnie, którzy coś sobie próbują sami robić, no i mierzą siły na zamiary, to co potrafią, to zrobią. No ale wracając do tematu, także dzisiaj tylko demontaż rur, a jest ich trochę, jest część w ścianie zatopione, że tak powiem. No zobaczymy, jak to będzie wszystko szło, bo praktycznie muszę wszystko rozebrać prawie do samego licznika. No i tam oczywiście na liczniku, tam na kolanku, gdzie wychodzi za licznikiem, założę korek, żeby tam w razie czego jakiegoś wycieku nie było, czy tam drut nie leciał. Zresztą wymóg jest, żeby musi być zabezpieczone, nie może być otwarte. No, także dzisiaj taka w miarę lajtowa robota, no chociaż się wydaje, że montaż jest bardziej lajtowy niż demontaż, często tak bywa. No a jak tu będzie, zobaczymy, trochę szwedem pokręcę, trochę flexem potnę. Mam nadzieję, że to wszystko pójdzie w miarę sprawnie. Także jedziemy i co? Do zobaczenia na miejscu już przy pracy. No i tutaj zacznę pracę od demontażu, bo jeszcze pozostał piecyk gazowy. Czyli muszę go odłączyć od starej rury. No tutaj jest ten wąż półelastyczny. Wystarczy ten śrubunek odkręcić i mamy odłączony od rury. Potem go zdjąć, odstawić na bok, bo on będzie później montowany. Tam uszczeleczkę na bok, żeby nie zginęła. I teraz od wody już jest podłańczany, czyli wystarczy go z tych haczyków zdjąć i odstawić na bok. No i teraz możemy się brać za demontaż tych niepotrzebnych rur. Czyli tutaj wykręcę tą rurę, która szła do piecyka. Teraz tutaj muszę przyciąć, bo tam jeszcze wchodzi do kuchni, rura do kuchenki, także no, generalnie mógłbym tam odkręcić i rozkręcać, no ale łatwiej i szybciej jest po prostu przeciąć tą rurę i wtedy dalej rozkręcać. No i tutaj ten kawałek, który odcięłem, który tam wchodził do kuchni, to wykręcę, a tamto to już z rurą całą bez problemu będzie można wyciągnąć i odstawić. No i teraz tą rurę pionową, tutaj też to wykręcę. Rury gazowe są o tyle fajne, że gaz jest taki tłustawy i w sumie dość łatwo nawet stare rury się wykręca. No nie zawsze tak jest, ale w większości przypadków bez problemu można je po prostu porozkręcać. No i teraz tą rurę pod sufitem, tutaj też to rozkręcimy, tutaj trochę ciemnawo, ale myślę, że co nieco widać.
Tą rurę też już praktycznie mamy wykręconą. Teraz ta najdłuższa rura tutaj, no, trzeba będzie ciąć, bo tam myślę, że tam chyba tą rurę, którą teraz będę demontował, to ma dobre ponad 5 metrów, czyli tutaj przez cały ten pomieszczenia, podwójne w sumie, bo tu była ściana kiedyś. Czyli tutaj właśnie, gdzie była ściana, tutaj tą rurę przetnę. No i teraz szwedem sobie trochę pomogę, bo to jest tam, końcówka była w ścianie wsadzona, no tak przy samym suficie też tak nie bardzo, ale kiedyś tak montowali. Teraz tam odrobinę to przekręcę i to, co niedocięte, po prostu się ułamie. No i mamy kolejny odcinek i teraz nam został ten jeszcze jeden, tutaj trochę z tych haków chcę zdjąć. Tutaj przy pomocy tego szweda po prostu wyginam tą rurę i praktycznie tutaj, jak widzicie, ona była troszeczkę w tynku zatopiona i tam właśnie za tą szafą tutaj właśnie będę to odcinał, żeby to całość no, zdjąć. Tutaj jeszcze na haku jednym zostawiłem, żeby to wszystko nie spadło mi. Jak widzicie, jest hak, tutaj się kolanem o sufit opiera, także ona polecieć na pewno mi nie poleci i mogę bezpiecznie to odciąć. No i tutaj już rura jest odcięta. Teraz przejdę na drugą stronę i tą rurę po prostu zdejmę. Jak widzicie, no kawał rury. No i mamy to zdemontowane. Tą rurę jeszcze przetnę na pół, żeby po prostu łatwiej było ją potem wynieść. I z cięcia to tyle. Ten odcinek, który tam został, ten krótki pionowy, to już będę musiał wykręcić, bo tam będę musiał wkręcić właśnie w te kolano korek, te kolano później przy montażu oczywiście wykręcę, założę tam mosiąc, ale teraz na czas prac właśnie te kolano chcę zostawić, żeby móc korek zaślepiający tam wkręcić. No i ta rura tutaj, no powiem wam, że wyjątkowo stawiała opór.
ale jak widzicie poddała się. Tutaj mimo, że się już parę obrotów zrobiło, praktycznie do samego końca, no dość opornie się ją wykręcało. No to już końcówkę to już można było ręką wykręcić, ale samą końcówkę, także większość, no z tym Szwedem i były dość spore problemy. Tutaj brud, resztę paków oczyszczam te kolano, żeby tam żaden syfek nie został. No i w sumie pozostało założyć jeszcze właśnie korek, o którym mówiłem. Co prawda tam gaz jest przy liczniku na zaworze zamknięty, no ale korek oczywiście trzeba dobrze uszczelnić i korek porządnie wkręcić, bo jak to przy remontach, czy się gdzieś tam tą rączkę puknie, czy nie zauważy i otworzy, no różnie to bywa. A bezpiecznik, liczniki są tutaj w mieszkaniu, licznik, także no tutaj trzeba dobrze to zabezpieczyć. Raz, żeby brud do rury nie leciał, dwa, żeby no przez przypadek ktoś gazu nie otworzył i zapomniał o tym. Także wkręcamy korek, zaślepiamy i wtedy jest pewne, że jest bezpiecznie. No i w sumie tu jak ten korek dokręcę, to na dzisiaj robota tutaj jest skończona, zrobione, także potem pozostanie już za jakiś czas przyjechać i położyć nową instalację, ale to już za dłuższy czas. Na razie miałem tylko zdemontować rury i zabezpieczyć. Także dzisiaj mieliście okazję zobaczyć taką, można powiedzieć, szybką pracę. W sumie to chyba tyle. Już po robocie poszło szybciutko, sprawnie, jak widzieliście. Przyznam się, że kawał rur to rury calowe były. Tam, że jedną, jak widzieliście, przecinałem na pół gościowi, żeby tam łatwiej miał do wyniesienia. Ale spodziewałem się jakichś tam większych komplikacji czy coś w tym rodzaju, ale flex i duży Szwed robi robotę. Także rury rozebrane, teraz tam sobie będzie robił te ściany czy co tam chce. No i później będzie nowa instalacja kładziona. Tam, jak widzieliście, korek założyłem na te kolanko. Tego kolanka nie wykręcałem, ja później je wykręcę i tam też kolanko mosiężne założę i już wyprowadzę właśnie od tego nowego kolanka, które tam założę, gdzie teraz jest korek, całą nową instalację, właśnie tą samą drogą, tylko że już miedzianą i tam spokojnie 19 powinna wystarczyć. Jest kawał ściany, kawał trochę tej rury będzie, ale też będzie
o wiele lepiej wyglądało. Zajmij lewy pas, aby skręcić w lewo w Aleję Generała Józefa Hallera. Lepiej będzie wyglądało niż ta calowa rura, która szła. No ale kiedyś te mieszkania to robili tak, zakładali rury jakie mieli. No bo musicie przyznać, że calowa rura do kuchenki gazowej to no, lekkie przegięcie. Skręć w lewo w Aleję Zwycięstwa. No, także to tyle na dzisiaj. Dzięki, jadę dalej i do zobaczenia przy następnych pracach. Hej.